Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo przeglądzie na kanale. Produkty marki Tenda już nieraz gościły na kanale. Ostatni produkt gdzieś Wam tutaj podlinkuję, który recenzowałem. Natomiast dzisiaj na kanał trafia kategoria sprzętu, która jeszcze z portfolio Tendy nie była przeze mnie recenzowana, a mianowicie router w technologii Wi-Fi 6, a mianowicie model oznaczony kodowo TX2L Pro. A więc nie przedłużając, przejdźmy do właściwej części recenzji. Jeżeli chodzi o routery, to one są takimi urządzeniami, myślę, że trochę niedocenianymi, ponieważ po prostu mamy je, używamy i one działają. One po prostu mają działać. Zazwyczaj konfigurujemy je raz, niewiele zmieniamy i mają bez przerwy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu ciężko pracować i dostarczać nam internet. I te urządzenia powinny być przede wszystkim stabilne. Rynek routerów możemy podzielić na kategorie dla entuzjastów, które za olbrzymie pieniądze oferują najnowsze technologie i kosmiczne prędkości, a także rynek bardzo podstawowych modeli. Model Tenda TX2L Pro to model gdzieś pomiędzy, czyli taki bardzo mocny, solidny średniak, który może nie oferuje najnowszych technologii i kosmicznych prędkości, ale prędkości są bardzo solidne, w zupełności wystarczające, technologie również, a to wszystko w cenie, która nie zrujnuje żadnego budżetu. Zaczynając od parametrów, mamy Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 jeszcze do mainstreamu tak naprawdę nie weszło, w Europie też nie jest jeszcze spotykane za bardzo, więc tutaj jak najbardziej Wi-Fi 6 jest, można powiedzieć, najnowszą technologią dostępną w tej chwili na rynku. Dual band, czyli mamy dwupasmowe Wi-Fi, też jest standardem, tutaj też nie dostajemy niczego mniej. Mamy gigabitowe porty i tutaj można byłoby powiedzieć, że 2,5 gigabita przydałby się taki port, ale z drugiej strony odpowiedzcie sobie na pytanie, kto z Was ma łącze szybsze niż 1 gigabit w domu. Światłowody dopiero niedawno takie się pojawiły, więc ewentualne porty 2,5 gigabita to w zasadzie tylko do sieci lokalnej. Wracając jednak do parametrów, mamy tutaj Wi-Fi 6 dla lepszych doświadczeń, jak opisuje producent. Mamy też jedną więcej antenę, bo jak zauważycie, ten router ma 5 anten, a nie 4. Hasło: jedna więcej antena, jeden więcej pokój do pokrycia. Mamy też oczywiście konstrukcję pionową, dosyć nietypową. Mamy też Wi-Fi Plus, to jest taka technologia, którą Tenda się chwali. Mamy właśnie porty gigabitowe, mamy też WPA3, więc wszystkie takie technologie, słuchajcie, które w zasadzie nowoczesny router powinien mieć. Informacja z boku, powtórzone parametry i druga strona. Producent w tej tabelce porównuje 3 swoje routery, 3 różne modele AC8, AC10 i TX2L Pro i mamy porównanie, że te wcześniejsze modele były Wi-Fi 5, te najnowsze mamy Wi-Fi 6. Poprzednie modele miały tylko 4 anteny, takie standardowe, tutaj mamy anten 5. Poprzednie miały też gigabitowe porty, bo tutaj jest to już w tej chwili takim standardem dłuższego czasu i bardzo dobrze, że stało się to standardem. Natomiast pokrycie tutaj sygnałem Wi-Fi, jak widać w tym modelu dzięki tej 5. antenie jest zdecydowanie większe. Model z końcówką Pro, czyli ten, który dzisiaj recenzuję, odznacza się jeszcze oczywiście takimi technologiami nowoczesnymi jak OFDMA, WPA3, Wi-Fi Plus czy IPv6. Więc mamy wszystkie w zasadzie technologie, które w tej chwili może i są standardem, ale jednak w tej wyższej półce i nie brakuje tu żadnej technologii, która od nowoczesnego routera jest wymagana. Mamy poglądowe zdjęcie, jak podłączyć urządzenia, czyli 3 urządzenia możemy podłączyć przewodowo. Mamy też przycisk WPS resetu czy konfiguracji do sieci mesh. Mamy wejście zasilania. Producent podaje jeszcze technologię, czyli Wi-Fi 6. Mamy tutaj najnowsze Wi-Fi, tak jak powiedziałem, pomijając najnowszy standard 7, który jeszcze do Europy nie zawitał. Mamy też bardzo dobre rozpraszanie ciepła, o czym chwali się producent, to dzięki tej technologii pionowego montażu. Wi-Fi Plus, technologia również Tendy, jeżeli macie więcej urządzeń, możecie zwiększyć zasięg Wi-Fi. Mamy OFDMA, mamy MIMO oczywiście,
dzięki tym 5 antenom. Mamy beamforming, czyli kształtowanie wiązki, formowanie wiązki. To też od nowoczesnego routera się w tej chwili już wymaga. IPv6 i zarządzanie poprzez aplikację. Tutaj jeszcze najważniejsze parametry. Jest tutaj standard AX1500, czyli szybsza wersja Wi-Fi 6. Mamy 5 wysokowydajnych anten, 2 wzmacniacze sygnału. Mamy pionowy design i pionowny system budowy, pionową budowę tego routera, w pełni gigabitowe porty i mamy również Tenda Wi-Fi wsparcie, a zawartość zestawu to jeden router, jeden zasilacz, jeden kabel ethernetowy i instrukcja obsługi. No dobrze, słuchajcie, to może rozpakujmy sprzęt, zobaczmy co jest w środku, wiemy co być powinno, zobaczmy co tak naprawdę jest. Sam router już fajnie wygląda na pierwszy rzut oka. Mamy też, słuchajcie, instrukcję obsługi oczywiście i zawartość zestawu. Zobaczymy co producent nam w środku zostawił. Jest tutaj na pewno kabel ethernetowy oraz zasilacz. Obstawiam, że jest 12W. Tak, zasilacz zapewne jest z dużą rezerwą 12V 1A, czyli do 12W, jeżeli chodzi o moc, jaką może zapewnić urządzeniu. Wróćmy do samego urządzenia. Mamy czarny, bardzo elegancki plastik i to na pewno, jeżeli chodzi o design, to wyróżnia ten model Tendy spośród setek różnych podobnych routerów. Oprócz ciekawych parametrów, design na pewno jest tą cechą, która wyróżnia ten router. Zadziwiająco lekki, słuchajcie, bo elektronika jest zintegrowana w tym miejscu. Mamy konstrukcję taką, powiedziałbym, jak statek kosmiczny. Trochę porównanie do Star Treka. 5 anten. Z wad nie można nich regulować. Są na sztywno ustawione w takiej pozycji, więc tak będą wyglądały, ale zapewniają dzięki temu lepszy zasięg. Mamy klawisz resetu. Mamy 4 porty gigabitowe. Nie wiem, czy tutaj będzie widać opisy. Jeden port, trzeci do IPTV. Drugi port, pierwszy i port 2. A tutaj mamy zasilanie i klawisz resetu WPS-u i klawisz ewentualnie dołączenia w siatkę mesh. Mamy też parametry, jeżeli chodzi o tabliczkę znamionową. Mamy model TX2L Pro. Login, adres to jest tenda.wi.fi.com. Możemy też logować się nie przez aplikację, parować do konfiguracji tylko przez zwykłą stronę www, jeżeli ktoś nie chce instalować aplikacji. 12W to jest moc wejściowa, 12V 1A. Mamy też wszelkie normy europejskie, kanadyjskie. Mamy tutaj serial number, hasło jakie rozgłasza standardowo Wi-Fi i hasło do niego również, PIN do sieci Wi-Fi, Tenda. Można oczywiście to zapewne zmienić w konfiguratorze, natomiast standardowo fabrycznie jest właśnie takie. To co ciekawe w budowie to to, że mamy też dosyć sporo, słuchajcie, otworów wentylacyjnych. U góry jest ich najwięcej. No i właśnie do góry tego powietrza będzie najwięcej oddawane, bo ciepło idzie do góry, więc tutaj na pewno tędy będzie to ciepło uciekać. Może powietrze dostawać się tutaj. Jeżeli będzie stał przy ścianie, też będzie przewiew, więc myślę, że ta konstrukcja jest bardzo, bardzo przemyślana ze strony producenta. Sam router będzie prezentował się w ten sposób i można go oczywiście powiesić bądź też postawić, bo jeżeli będziemy chcieli go postawić, to taka konstrukcja ma też takie plusy, że zajmie po prostu mniej miejsca, a szczerze mówiąc on całkiem ciekawie się prezentuje. Myślę, że można pokusić się też o montaż na ścianie, tak żeby zajmował jeszcze mniej miejsca, a nawet jeżeli będzie stał na komodzie czy na jakimś biurku, to też tego miejsca za dużo zajmować nie będzie. Przewód zasilający ma około 1,5 metra, podłączamy urządzenie i mamy tutaj, słuchajcie, jedną diodę, będzie to widać, ale ona jest naprawdę taka symboliczna, że nikomu nie będzie przeszkadzać. Daje nam tylko znać, że urządzenie jest zasilane i działa, więc to też kolejny plus. Nie musimy się martwić, że diody będą nam bić po oczach w nocy. W zasadzie jest to bardzo symboliczne, takie delikatne oświetlenie, delikatna
poświata, więc jak najbardziej plus dla producenta. Jeżeli konfigurujecie się za pomocą kabla, to pamiętajcie, żeby podłączyć go do portu numer 1, a nie do WAN. Wpisując adres tenda.wi.fi.com albo 192.168.0.1 uruchomi nam się konfigurator, bardzo przyjazny. Mamy tutaj informację, że nasz port WAN nie jest podłączony do żadnej sieci internetowej, do żadnego modemu, więc może powinniśmy to skonfigurować czy sprawdzić. Ja w tym momencie nie będę tego wykrywał, bo wiem, że taka sytuacja ma miejsce. Daję ignoruj i kontynuuj konfigurację. I tutaj mam już parametry, które mogę ustalić, jeżeli chodzi o łącze internetowe. Też dam pomiń, ustawienia sieci Wi-Fi. Tutaj możemy zmienić login, jaki jest rozgłaszany, oraz hasło. Dla ułatwienia możemy to samo hasło ustawić jako hasło logowania do routera. Panel konfiguracyjny Tendy, mamy status sieci, ja w tej chwili nie mam podłączonego internetu, ustawienia internetowe. W przypadku sieci Wi-Fi możemy ustalić jedno hasło i jedną nazwę sieci dla sieci i na częstotliwości 2,4 GHz i na 5 GHz. Wtedy nazwa jest taka. Możemy też oczywiście ją ukryć lub też możemy podzielić sieci na 2,4 GHz, wtedy nazwa będzie zwykła, a 5 GHz będzie miała dopisek 5G, ale w przypadku sieci 5 GHz możemy użyć WPA3. W przypadku natomiast, kiedy scalimy te sieci, to mamy do wyboru tylko WPA2, jeżeli chodzi o szyfrowanie. Kolejną pozycją menu jest menu zarządzania klientami. Ja mam w tej chwili swojego Legiona podłączonego przewodowo i z niego sterujemy. Możemy kontrolować klientów partiami, możemy wyznaczyć kontrolę rodzicielską i ograniczyć czasowo dostęp do internetu dla naszych dzieci. Możemy też kontrolować oczywiście treści internetowe, to jest tak zwana kontrola rodzicielska w tym panelu. Mamy też opcję więcej, bardziej zaawansowane menu i tu już mamy mnóstwo parametrów. Możemy wydzielić sieć Wi-Fi dla gości, co też jest przydatnym rozwiązaniem. I mamy tutaj opcję tryb routera, tryb access pointu, gdzie dodatkowo tylko z innego routera ściągniemy internet kablem, bądź też tryb klienta plus access pointa, gdzie łączymy się poprzez Wi-Fi z internetem i poprzez Wi-Fi również udostępniamy internet do innych komputerów. Mamy IPv6, mamy opcję oznaczoną TR069, mamy możliwość wyłączenia diody LED albo czasowego jej ograniczenia. W ustawieniach Wi-Fi mamy możliwość wyboru kanałów i oczywiście pasma również, czy to będzie 20-40 MHz. Zobaczymy, czy mamy 60 na 5 GHz, przepraszam, 160 na 5 GHz oczywiście nie ma takiej opcji, ale wybór kanału jak najbardziej jest możliwy, więc tutaj możemy dopasować kanał pracy, jeżeli będą jakieś zakłócenia, albo możemy zdać się na automatykę. WPS oczywiście jest, przycisk Mesh, ale to w zależności od sytuacji. Możemy również zmienić konfigurację ustawień LAN, możemy wybrać serwer PPTP, możemy też tutaj zwiększyć czy zoptymalizować konfigurację pod IPTV. Możemy też zmienić prędkość dla sieci WAN. Automatycznie jest 1 gigabit i tak zalecam zostawić. Możemy filtrować adresy MAC, włączyć zaporę, ona jest domyślnie włączona. Mamy też możliwość zdalnego zarządzania siecią. Mamy też DDNS-a, więc możemy tutaj również skorzystać z tej konfiguracji. W zasadzie wszystkie, słuchajcie, takie podstawowe parametry, chociaż nie tylko, są. Ja na ten moment nie widzę tutaj takiej funkcjonalności, której by mi osobiście zabrakło. Mamy możliwość też aktualizacji wersji oprogramowania. Bieżąca wersja oprogramowania dla wielu może być to istotne, to u mnie 16.03.51. Mamy też dzienniki systemu, automatyczną konserwację systemu w nocy albo kopię zapasową i przewracanie konfiguracji. W zasadzie jest wszystko, myślę, co
byłoby potrzebne dla większości użytkowników. Kilka dni testów tędy za mną. Testując ten router, powiem Wam, że pozytywnie się zaskoczyłem, bo poczynając już nawet od kwestii designu, który zdecydowanie wyróżnia ten sprzęt, ten router oferuje dużą stabilność, jeżeli chodzi o połączenie internetowe, a dodatkowo oferuje naprawdę mocny sygnał Wi-Fi. Zdecydowanie mocniejszy niż większość takich routerów stacjonarnych, które zdarzyło mi się w ostatnim roku testować. Router oferował zdecydowanie lepsze osiągi niż pojedyncze stacjonarne routery Wi-Fi 6. Zdecydowanie lepszy niż Wi-Fi, które oferuje mój modem czy router od operatora, z którego korzystam. Lepsze parametry oferują już tylko sieci mesh, które również na kanale testowałem. Jeżeli ktoś nie widział, to proponuję zajrzeć do jednej z recenzji. Więc tutaj, jeżeli chodzi o sygnał, jest bardzo dobrze, biorąc pod uwagę oczywiście, że jest to pojedyncze urządzenie. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, to też chłodzenie daje radę, więc to urządzenie się nie grzeje specjalnie, zajmuje niewiele miejsca i nietuzinkowo wygląda. Jeżeli szukacie solidnego routera do rozsiewania sygnału Wi-Fi po Waszym domu, a macie nieco większe mieszkanie albo grubsze ściany, to Tenda na pewno jest opcją wartą rozważenia, chyba że chcecie już przeskoczyć do sieci mesh. Tenda też ma takie rozwiązania. Można połączyć kilka takich routerów albo dołożyć do tego system mesh. Na pewno będzie działał. Router ten oferuje niezły sygnał i bardzo ciekawy design, a wszystko to za relatywnie niedużą kwotę. Gdy miał doszukiwać się jakiś wad, to może przydałby się jeszcze jeden dodatkowy port Ethernet, ale niestety jest to ogólnoświatowy trend, że w tej chwili odchodzi się od 5 portów na rzecz 4 portów i widać to u wielu innych producentów.